Dziękujemy za wsparcie na Patronite. Cześć, Tuborg, retrogralnia. A nie, to nie moja kwestia. Teraz na poważnie. Kochani, witamy w 42. odcinku Amiga bez ściemy. No i kolejny raz w poszerzonym gronie. Gwiazda YouTube'owa, dzisiaj kolejna z nami. Przedstaw się, mój przyjacielu. Cześć, Tuborg, retrogralnia. Ukradłeś mi kwestię, dlatego mnie tak zmroziło przez chwilę. Rozumiem. Mój przyjaciel? No, Rafał Mufachyła, Amiga bez ściemy. To co, jedziemy, panowie? Jedziemy. To pierwsze pytanie ode mnie, bardzo mega standardowe i tu bym Ciebie prosił, nasz gościu wspaniały, żebyś troszeczkę do tego pytania inaczej podszedł, żebyśmy się nie dublowali na innych kanałach, bo w zasadzie te informacje można gdzieś tam wydobyć. Czyli Twoje początki z komputerami, ale skup się na jakichś takich ciekawych anegdotach z nimi związanymi. Okej, bez problemu. Ciekawe anegdoty związane z moim pierwszym spotkaniem z komputerami. Mogę zacząć od konsoli nawet. Mogę powiedzieć, że pierwsza konsola, jaką miałem w ręku, jaką widziałem, to był Ameprod TVG-10 i widziałem go na takich organizowanych przez zakład pracy mojego taty spotkaniach feryjnych dla dzieci. Tam jako właśnie jako takie specjalne wydarzenie była umieszczona ta konsola i tam pierwszy raz właśnie zagrałem na jakimś takim komputeropodobnym urządzeniu, na Pongu i to było wiele lat temu, jak miałem dosłownie kilka latek, pamiętam to praktycznie jak przez sen. A drugi raz, kiedy zobaczyłem komputer, to było to 8-bitowe Atari. I to 8-bitowe Atari zobaczyłem w domu kodera grupy Mad Elks, bo akurat koder grupy Mad Elks to był syn kolegi mojego taty z pracy. U niego też później widziałem pierwszy raz Amigę jeszcze będąc dzieckiem. Także można powiedzieć, że moje spotkania z demosceną były dosyć krótkie, ale dosyć na moim wczesnym etapie rozwoju komputerowego. I są takie właśnie dwa pierwsze moje spotkania jeszcze z komputerami, zanim na poważnie się nimi zająłem. A ja dopytam, tak w ramach uzupełnienia, czy twój tata może pracował w Elwro, czy coś, że takie spotkania były? Nie, mój tata pracował o dziwo w służbie więziennej. O! W służbie więziennej. Trochę daleko od Elwro. Daleko od Elwro, ale ta służba miała to do siebie, że organizowała bardzo dużo zajęć dla dzieci. I między innymi takie świetlicowe spotkania z okazji każdych ferii też tam były organizowane. No to ciekawe. Okej, czyli mamy tą konsolkę, mamy Atari, a kiedy się pojawia twój wymarzony i ukochany, tak podejrzewam, C64? To dużo później. Ja jeszcze... Okej, to jedziemy. Wydaje mi się, że tak właściwie pierwszy raz komodorka to zobaczyłem w 6. klasie gdzieś tam u kolegi i od razu zafascynowałem się komputerami jako generalnie sprzętem, nawet niekoniecznie Commodore. Miałem to szczęście, że u mnie w Rawiczu w liceum pan od informatyki, pan Nowak, zwany popularnie Kenem, nawet nie wiem dlaczego, ale wszyscy niego później Ken mówili, organizował takie może bezpłatne... Pani była matematyczką, jego żona była matematyczką, też pracowała w liceum. To kto wie, ale na żonę nikt nie mówił Barbie. Nawet nikomu do głowy nie przyszło tak na panią Nowak mówić. Więc to nie wiadomo dlaczego. Chyba chodziło... nie było. Nie. To chodziło chyba o jego taką fryzurę, miał taką specyficzną, takie okulary. To był taki informatyk, kurde, takie afro, kwadratowe okulary. No, informatyk taki typowo memowy informatyk. Tak. Typowo memowy informatyk. I on organizował kursy Basica. Ja w 6. klasie poszedłem na kurs Basica i tam spotkałem się na początku z Timexem. Z Timexem tam napisałem swoje pierwsze programy, potem przesiadłem się na tym kursie na Commodorka i na początku strasznie mnie to denerwowało, że w Commodorku trzeba wpisać całe komendy Basica. Kurczę, tak sobie pomyślałem, w Spectrumie jest to tak pięknie zorganizowane, pisze się tam dwa klawisze, już jest wszystko
na ekranie, a w Commodorku to tak, kurczę, trzeba pisać długo. Ale że Commodore mieli koledzy z klasy, no to naturalnym było, że Commodorka chciałem mieć. Dostałem go koło roku 92. To była taka standardowa wtedy konfiguracja Commodore C64C z magnetofonem, ale jeszcze chyba jest ważne to, że 2 lata wcześniej dostaliśmy, właściwie to mój młodszy brat na komunie dostał Rambo, konsolę klona VCS-a, także jeśli chodzi o gaming, to wychowałem się na Rambo i chyba dlatego mam bardzo niski próg wejścia, znaczy są takie gry, które dla wielu osób są już zbyt hardkorowe, właśnie pochodzące z Rambo, a dla mnie one są zupełnie do przyjęcia. No bo słuchaj, przyjacielu, ja też zaczynałem od C64, ale ja traktowałem go jako przekleństwo i do dzisiaj go tak traktuję. I nie mam kompletnie żadnego sentymentu do C64, a do AMI jak najbardziej. Całą duszą jestem z AMI. I to jest takie ciekawe, a dlaczego u ciebie ten sentyment większy do C64 niż do AMI? Bo tak zakładam. Wydaje mi się, że dlatego, że ja od początku Commodorka traktowałem także jako narzędzie do zabawy, ale byłem zafascynowany ideą programowania komputera. I na tym Commodorku od razu pierwsze co zrobiłem, to zacząłem czytać instrukcję obsługi, którą miałem na szczęście, co prawda po niemiecku, ale przetłumaczoną na polski, osobną książeczkę i zacząłem przepisywać programy z tej instrukcji. Zresztą wcześniej już pisałem programy Tak, to tak zwane listingi. Tak zwane listingi. Ja oczywiście przerobiłem program Kubuś Literka na takiego kolesia, co wisiał na szubienicy i byłem z siebie bardzo, bardzo zadowolony, że on tam dynda nóżkami. I w tym Basicu, w tej 7., 6. klasie zacząłem pisać naprawdę poważne programy. Ja pamiętam, że skończyłem na tym, że pisałem bazy danych, które doczytywały z kasety dane, no bo nie miałem stacji dyskietek. Stacja dyskietek to znałem, tylko mój jeden kuzyn miał stację dyskietek, a tak generalnie stację dyskietek to w Rawiczu to można było sobie obejrzeć, tam w sklepie na witrynie stała, kilka dyskietek leżała, ale to była kosztowna zabawa. Także na Commodorku zacząłem programować, sprite'y, trochę muzyki, bawiłem się nim bardzo mocno, a Amigę chciałem mieć, kupowałem wtedy, zanim jeszcze miałem Commodorka, gazetkę Commodore and Amiga, więc zawsze ta pierwsza połowa tej gazetki to były takie marzenia, tak? Można było sobie poczytać, jak to na takim dużym komputerze dla dorosłych, bogatych ludzi, co tam można robić, jakie tam wspaniałe są rzeczy. Tam pierwszy raz zobaczyłem jakieś w ogóle inne języki programowania niż Basic. Jakieś tam nawet były czasami listingi w C, co było dla mnie zupełnie jakimś abstrakcyjnym sposobem zapisu. To wyglądało jak jakieś kosmiczne chińskie krzaczki. I chciałem mieć bardzo Amigę, ale ponieważ tego Commodorka miałem dosyć późno, 92 rok. I to nie było tak, że wtedy obok moi koledzy mieli jakieś lepsze komputery. Nie, wszyscy mieli pewnie 5-6 osób w klasie miało Commodorki, ale Amigi jakoś do nas nie docierały. To w momencie, w którym już bardzo chciałem zmienić komputer na Amigę 1200, bo już 500 nie chciałem mieć, bo to już było trochę wtedy bez sensu, no to tej Amigi już w sklepach nie było. To był chyba ten okres, w którym się Amiga skończyła. A Escom się jeszcze, Escom się jeszcze nie zaczął. I wtedy właśnie zamiast Amigi, która miała tam kosztować, nie wiem, 1000 zł, 700 zł, to dostałem profesjonalny komputer na bogato 486 DX4 z DOS-em, z Windowsem 3.11 for Workgroups, więc przeskoczyłem w ogóle ten etap. Tak. I mimo, że widziałem u kolegów później na Amidze fajne gierki, Settlersi, jakieś tam UFO, to ja już miałem te same gry na PC-cie, może nie z lepszą muzyką, bo przez jakiś czas w ogóle muzyki żadnej nie miałem oczywiście, ale już graficznie były tak samo dobre, a miały prawdopodobnie większe możliwości. Amiga już w tych grach niektórych trochę odstawała od tych już PC-towych odpowiedników, także zupełnie przeskoczyłem na swoim doświadczeniu ten etap. Czyli dopytam tylko, rozumiem, że męczyłeś się jeszcze w czasach 486 z PC Speakerem.
Ja generalnie, to jest może zabawne, ale ja miałem całą bibliotekę, ja jestem wielkim fanem PC Speakera, miałem wielką bibliotekę modów z Amigi, bo te mody to wiadomo skąd się tam od kolegów wyciągnęło, na dyskietkach przegrało i miałem tam kilkadziesiąt, może 100 modów, tylko je słuchałem właśnie z takim przyłożonym uchem do PC Speakera i tam było, przepraszam, Pona, co to jest Atari i wszystkie klasyka. Ale po pół roku, czy tam nie wiem, po 6 miesiącach, 8 udało się zebrać kasę na kartę dźwiękową i wtedy się otworzył zupełnie inny świat. Rozumiem, ale powiem Ci szczerze, że jestem bardzo zadowolony i usatysfakcjonowany z Twojej odpowiedzi, bo teraz rozumiem, dlaczego ja traktowałem C64 jako pechowy prezent według Amigi. No bo właśnie, ja miałem sąsiadów, którzy, rozumiesz, w 89 mieli 500. I ja coś takiego widziałem i jak dostałem C64, to po prostu płakałem, nie? I ta trauma została mi do dzisiaj. A ty pisałeś, byłeś zajęty prawdziwymi rzeczami, więc jasne, jak najbardziej teraz rozumiem twój punkt widzenia. I trzecie pytanie, teraz cię mega zaskoczę, bo w jednym z twoich odcinków, naprawdę nie pamiętam, który to był, to już dość dawno temu oglądałem, opowiadałeś, jak poszedłeś do sklepu komputerowego, który, uwaga, naprawdę tak twierdził, handlował oprócz komputerami galanterią i zobaczył Duma. Ja bym chciał, żebyś rozwinął bardziej tą historię, bo ona mnie tak zaintrygowała, a ty w tym odcinku tak dość szybko z niej uciekłeś i poszedłeś dalej, ale to mnie intryguje, jak taki młody Borg wchodzi, Kubuś, i widzi Duma. Opowiadaj. Zamykam się w słuch. Ten sklep, ja sprawdziłem, ten sklep chyba ostatnio się zamknął niestety, ale jeszcze pół roku temu był czynny. Jeszcze wydaje mi się, że jak byłem na listopadzie chyba na Wszystkich Świętych, to jeszcze widziałem, że jest otwarty. Także być może informacja w Google Maps jest nieaktualna, nieprawdziwa. I to był rzeczywiście specyficzny sklep w Rawiczu. Mieliśmy w Rawiczu takie dedykowane komodorkom sklepy, bo to były takie czasy, że naprawdę można było wyżyć tylko ze sprzedaży kaset i rzeczy do komodorka. Trochę było komputerów w sklepach z RTV AGD, a to był taki wyjątkowy sklep, nazywał się Mirage i tam właśnie było pół na pół. W połowie sklepu... Przepraszam, Borg, ale to nie miało nic wspólnego z Mirażem, w sensie tą dystrybucyjną gier firmą. Wydaje mi się, że oni chyba nawet czcionkę zwędzili z tej nazwy. Tylko ja wtedy zupełnie nie kojarzyłem tego faktu, ale tak, wydaje mi się nawet, że to była taka sama czcionka, że ktoś po prostu był fanem i sobie tak to nazwał. I ja tam osobiście do tego sklepu chodziłem zawsze przez długie lata, żeby kupować sobie nowe plecaki do podstawówki, do liceum, bo bardzo fajny mieli tam wybór takich tornistro plecaków. Były tam też, jakieś właśnie zamki, jakieś tam, paski, jakieś, no nie wiem co, no cała pełna galanteria, wszystko co tam, portfele, cudawianki i to była połowa sklepu, a druga połowa to były normalnie rzeczy do komputerów. I to na początku były do komodorka, mieli tam właśnie stację dyskietek, mieli zawsze, o ile te inne sklepy miały tylko kasety, to oni mieli też na przykład oprogramowanie na dyskietkach. Potem były tam rzeczy do Amigi, potem tam wprowadzili pecety i z tym Doomem to było tak, że ten człowiek, który ten sklep prowadził, zrobił pewnego dnia takim, powiedziałbym, pokaz możliwości pecetów, żeby chyba pokazać w Rawiczu, że teraz warto pecety kupować. Wystawił tam cztery chyba komputery i tam po raz pierwszy mogłem sobie usiąść i sam uruchomić grę na DOSie. I do tej pory pamiętam, jak mi ktoś tam właśnie z boku mówił, że muszę wpisać magiczne NC i wtedy się magicznie pojawi coś na ekranie. Wtedy muszę magicznie kursorem wybrać, wcisnąć tam Enter. To były takie rzeczy, które w tamtych czasach naprawdę miały taki charakter trochę, voodoo magic, coś zabawnego. I tam właśnie zobaczyłem pierwszy raz, jak wygląda Doom. I tam właściwie większość osób tamtych, które tam były, pierwszy raz zobaczyły Dooma i ten Doom, no do tej pory pamiętam, jakie zrobił na mnie ogromne wrażenie, że ten taki, jak film prawie, co nie? W 3D i ten dźwięk jeszcze, nie wiem, czy on był z speakera, czy on był, z karty dźwiękowej, ale był super dźwięk, tam się strzelało i najlepsze było to, że jak się wciskało Control, to ta piła mechaniczna robiła tak
I tak bez przerwy. I no, to pamiętam do tej pory. I to zupełnie no, zmieniło moje podejście do tego, jaki komputer uważałem za najlepszy w tym momencie. A czy ta gra wywarła na tobie takie wrażenie, że jak później miałeś już tego swojego peceta, to była taka gra, którą musiałeś od dechy do dechy zaliczyć, czy raczej nie? To pierwsze dwie gry, pierwsze trzy gry, jakie miałem na swoim PC, to był właśnie Doom, UFO i Settlersi. To były pierwsze gry, jakie skopiowałem od kolegi. No, bardzo dobry wybór. Poprosiłem oczywiście od Duma, bo to jest super gra, ale UFO i Settlersi. No Settlersi na Midze widziałem Settlersów wiele razy. Grałem u kolegi, no musiałem mieć Settlersy, ale z Settlersami to była taka sprawa, że od razu miałem większą mapę, możliwość zrobienia większej mapy niż na Midze, a potem każdego roku, kiedy dostawałem na gwiazdkę więcej pamięci, to ta wielkość mapy, jaką mogłem sobie stworzyć, była coraz większa. Także to tak fajnie pokazywało. W PC-cie, że czemu Amiga tak nie miała, nie? Że jak miałeś lepszą Ami, żeby też tak upgrade'owało się jakby same z siebie, nie? No ale no takie były czasy. No dobra, przyjacielu, to teraz pytania z twojej strony. Teraz moja sekcja 3 pytań, ale znowu trochę odejdę od scenariusza i zrobię pytanie pomocnicze, które mi się nasunęło, gdy odpowiadałeś, bo ostatnio gościliśmy tu w ostatnim wywiadzie ludzi z magazynu Komoda Amiga Plus i w tym magazynie była recenzja klona Duma na C64. Czy może grałeś w to, testowałeś i czy to jest w ogóle jakieś tech demo, czy faktycznie jest to grywalna produkcja? Wydaje mi się, że kiedyś to uruchomiłem, ale te wszystkie Commodorek strasznie nie umie tego typu gry. Ma za małą moc obliczeniową. Nie, no ale to i tak wyglądało fajnie, no nie? Tak. Na screenie wyglądało fajnie w gazetach. Z tego co pamiętam, jak ostatni raz to grałem, to nawet nie wiem, czy można było zabijać potworki. Można było chodzić. Nie, bo ja zrobiłem. Ja zrobiłem research od razu po tym. Można. Znaczy one faktem znikają, ale no zabijasz w jakimś sensie, tak? Znaczy, ja nie jestem jak gdyby, nie czuję potrzeby posiadania Commodorka akurat Duma. No, uważam, że Commodorek ma tyle dobrych gier, że nie trzeba koniecznie tam wpychać Duma. Wiem, że odpalanie Duma na wszystkim to jest taki kurde sport chyba narodowy, ale ja nigdy nie czułem takiej potrzeby. Ja generalnie uważam, że każda platforma ma swoje mocne strony i jeśli się na siłę stara wtykać gry, które są spoza tej strefy, daleko poza strefą komfortu danej platformy, to się nawet czasami krzywdzi. Bo jak się załaduje do Commodorka jakąś taką super, nie wiem, rozwiniętą strategię czasu rzeczywistego, czy się nawet Amiga jakoś zakatuje jakimś takim tym, to są gry, które się później strasznie źle starzeją. I no nie da się do nich wrócić, bo są po prostu archaiczne i straszne. A takie gry, które wykorzystują mocne strony danego komputera, to są kurde nieśmiertelne klasyki. No, na Midze, ale to ja zgłaszam się jeszcze, że kurczę, teraz daliśmy z Mufą tutaj taki falstart, bo ktoś mógłby pomyśleć, że znowu amigowcy mają kompleks Duma. Ale tak by to wyglądało. No. Zresztą widziałem, że na filmach, chyba te ostatnie filmy to właśnie było o Dumie czy tam Quake'u na tym. Tak, ale w sumie wiesz, jak tak spojrzysz na całą tą historię amigową, to też najpierw pojawiały się silniki, gdzie można było tylko chodzić, bez możliwości strzelania, to wszystko tak idzie w dół. Ale dobra, wróćmy ale do faktycznie teraz, jak się ten Dread pojawił, czy jak coś tam teraz nazywa, to Grind. Mam, właśnie, tak, to teraz mamy rzeczywiście, no, to już jest Doom, tak, tutaj nie można nie to powiedzieć... jest taki Wolsztyn na sterydach, moim zdaniem. Tak. No. Okay. Ale teraz mało kto widzi różnicę, prawdę mówiąc, chyba. Znaczy, no ja w ogóle tam widzę mix 3 gier, Wolf, Doom i Quake. Bo też tam takie zaczerpnięte elementy na przykład tej twarzy daleko Quake'a są, nie? Nie, no zwróć uwagę na postać głównego bohatera, czyli tą mordkę na dole, no gościu z Quake'a, tylko że z rogami, nie? Okej. Znaczy, od Wolfensteina wygląda o wiele lepiej, więc... Tak. Mówię, Wolfenstein na sterydach. Ale mogę powiedzieć tutaj, że jak gdyby to tylko udowadnia moją tezę, że jak się ktoś postara, to jest w stanie na właśnie takiej prawie gołym sprzęcie stworzyć coś, co jest tą grą, niekoniecznie musi dokładać tam jakieś kurde strasznie drogie karty i puszczać oryginalnego Duma. A poza tym sztuczkami można osiągnąć efekt ciekawy, nie?
Tak, tak. Jasne. Dobra, Mufa, bo już tam Mufa jak w Teleekspresie. Tu wyliczone, Sławka mu podpowiada. Czyli pytanie też być może standardowe, bo zadawano ci już nieraz i poniekąd znamy też odpowiedź, że gdzieś tam na jakiejś imprezie widziałeś Pegasusa i w ten sposób nawróciłeś się na retro, więc moje pytanie będzie takie trochę bardziej szczegółowe. Jak wyglądał ten proces? Czy pierwszym kompem, który kupiłeś po tych latach, to też było C64? Czy właśnie ten Pegasus, którego widziałeś, a może Amiga? Jak sobie budowałeś pomału ten swój powrót do retro? Oczywiście zacząłem od Amigi, no to była pierwsza rzecz, jaką chciałem kupić. I brawo. 500, od razu 500 i udało mi się wtedy zrobić naprawdę deal życia. To co prawda był rok 2010, także to były inne czasy, ale wtedy za 50 zł zgarnąłem Amigę 500 z 2,3 MB pamięci, do tego stację dysków 5,25 cala, całą masę dyskietek 5,25 cala. Jeszcze tam facet powiedział, że ma drugą Amigę, która chyba nie działa. Też ją dorzucił, ale działała. Także zgarnąłem wtedy jak gdyby taki zestaw amigowy, że to się w głowie nie mieści. To był pierwszy komputer, który sobie po powrocie do retro kupiłem. No to musiała być Amiga, to oczywiste. Czyli wreszcie jakby to marzenie z młodości, którego nie zrealizowałeś, się udało zrealizować. Ale ci powiem, że jak na ten 2010 rok, to już były czasy, kiedy te ceny jednak zaczęły odbijać, to naprawdę i tak trafiłeś na złoty strzał. Tak, muszę powiedzieć, że rzeczywiście wtedy mi się bardzo udało, szczególnie ta stacja dyskietek 5.25, już nie mówiąc o drugiej Amidze. Tak, artefakt. Tak. No i to, że ta Amiga miała tam wymaksioną pamięć, też mi się to całkiem nieźle udało. I to rozszerzenie pamięci też działało normalnie, wszystko było sprawne. Wszystko było sprawnie, no po prostu dostałem wtedy tyle radości, co niemiara. I ta Amiga od razu wylądowała później gdzieś tam na jakiejś imprezie. Ja jeszcze dodam od siebie, że w 2009 roku udało mi się kupić na tak zwanym Pchlim Targu 1200 z zasilaczem. Jakieś tam dyskietki były, nic więcej. Gościu sam nie wiedział, co to jest, jak to jest, za 100 to wziąłem. Jak mu powiedziałem, ja w ogóle podejrzewam, że jakbym powiedział mu, nie wiem, 10 zł, to bym to zabrał. Ale zabrałem za tą 100, cieszył się jak cholera. Oczywiście Amiga była sprawna, ja wtedy nie miałem czasu się jakby zająć odrestaurowaniem, chociaż nie była w złym stanie, tylko marzyłem, żeby ją sobie rozbudować. A potem ją oddałem Benedyktowi z PPA, bo ja się przeprowadzałem z serwisu na serwis i mówię, kurczę, co Amigą wozić, dobra, oddam to komuś w dobre ręce, nie? To takie czasy były. No były, ja jeszcze w 2009 roku sprzedawałem swoją Amigę 1200 z Blizzardem, 250 MHz w obudowie L-Boxu i tak dalej. 5 stówek to też wtedy ktoś, kto kupił, to myślę, że zrobił okazję. No nie wiem, ile to dzisiaj kosztuje, ale parę razy więcej. Nie zgadywać. Lepiej. Tak, ale dobra. Tak. To w takim dalej. razie zacząłeś od Amigi, więc kolejne pytanie, jakie obecnie posiadasz Amigi i w jakich konfiguracjach? No tak, to idąc od 500. To 500 mam, nie wiem, stuzin. I to są w bardzo różnych stanach i wersjach. O dziwo tylko jedną mam z tego 500 plus. Jakoś tak te 500 musiały być bardziej popularne, ale 500 generalnie nie używam. Za to używam Amigę 600. Jak gram sobie tak, to zazwyczaj to używam 600. Zwykła 600 z rozszerzeniem do 2 MB chip. Wrzuciłem tam Gotek. Kiedyś używałem HXC, ale było kiedyś strasznie drogie, ale Gotek jest teraz tańszy, a ma wiele większe możliwości. Jedyne co tam mam takie zmienione, to mam tam przełącznik kickstartów na 4 różne wersje kickstartów. Kiedyś tam miałem kartę CF z systemem, ale doszedłem do wniosku, że nie chcę mieć Amigi z systemem takim pełnym, operacyjnym, prawdziwym, bo mnie to tylko denerwuje. Mam 2 albo 3200. Kiedyś miałem do 1200 taką kartę AK, zapomniałem numerką, tam był dobry procesor, 35 MHz, 128 MB RAMu, ale to sprzedałem, bo nie używałem. I turbo, jakie mam teraz do tej Amigi, to mam Pistorma, a w drugiej Amidze mam taką kartę, to się chyba MTech nazywa, 8 MB RAM i procesor 03028.
Takie były bardzo megaherców. popularne u nas kiedyś. Tak. No i do tego mam jeszcze CD32, CD TV TV? CD TV i 2000. No Czyli to żadnych sporo 4000 nie masz. Jak ja już te Amigi zacząłem zbierać, to te 3-4 tysiące to już były takie kurde ceny. Być może jakby... Znaczy, wiesz co, nie wiem jak tu Mufa miał na myśli, czy ty posiadasz, w sensie ty, czy jako muzeum posiadacie. Bo... To nie, to nie. ja jako ja. To dalej jako będzie ja. pytanie. Tak. Aha, Okej. okej. No to jak już poruszyłeś temat muzeum, no to opowiedz, jak doszło właśnie do powstania waszego muzeum. Muzeum generalnie powstało z prostego powodu, byliśmy już zaleniwi. Bo retrogralnia powstała w tym 2010 roku, w ogóle nie jako retrogralnia, tylko jako sala na naszej imprezie. Robiliśmy we Wrocławiu konwent miłośników gier i fantastyki Kulkon. Tam wystawialiśmy właśnie pierwszy raz, właściwie drugi raz retrogralnię, jako takie miejsce z retro sprzętami. I ta retrogralnia przeżyła te nasze Kulkony i inne konwenty. Myśmy z tymi sprzętami jeździli po całej Polsce. Na kilkudziesięciu imprezach byliśmy fantastycznych. Później dołączył do nas Artur, który posiada przeogromną raz, że kolekcję wszelkiego rodzaju sprzętów. 2, jest z wykształcenia archeologiem, a nie informatykiem jak ja z MFX-em, więc wniósł bardzo dużo ciekawe spojrzenie do naszej działalności. Ale do retro, zobacz jakie to piękne, archeolog, tylko że informatyczny. Tak. A on archeologię porzucił i zawodowo zajmuje się serwisowaniem komputerów. Ale tak, jak najbardziej. Mamy też Frabiego, którego ukradliśmy Retro Age'owi w pewnym momencie. I zaczęliśmy robić takie naprawdę już poważne, duże wystawy z rzeczami w gablotkach, z kontekstem historycznym, jakimiś tam, fajnymi, nie wiem, opisami i się w pewnym momencie okazało, że takie wystawy, jakie robimy, to jest strasznie dużo pracy koncepcyjnej, jakieś wydruki, wszystko przygotować, przewieźć, wystawić, a tego typu imprezy trwały, 2, góra 3 dni. I w pewnym momencie postanowiliśmy, że trzeba to zrobić, raz, dobrze, w jednym miejscu, ale pokazywać ludziom, dać możliwość pokazywania wszystkim ludziom cały czas, jak tylko im będzie się chciało. No i zaczęliśmy myśleć o muzeum. O muzeum myśleliśmy z dobry rok, ponieważ znalezienie odpowiedniego lokalu to była bardzo ciężka sprawa. Wrocław ma to do siebie, że we Wrocławiu, że tak powiem, tacy wolni strzelcy, którzy chcą coś zrobić, to nie mają szans za bardzo na cokolwiek. No bo u nas jest tyle państwowych, miejskich, wojewódzkich, jakichś grup. Korporacyjnych też teraz już. Korporacyjnych, jednostek kultury. No mamy chyba, nie wiem, mieliśmy kiedyś 10 w ogóle domów kultury we Wrocławiu, może ich jest teraz mniej, więcej, bo tam się łączyły, dzieliły. Także dla takiego zwykłego, szarego człowieka już nie ma szans, żeby się tam do miasta gdzieś tam doczepić. No musieliśmy to znaleźć na wolnym rynku. No i szukaliśmy, udało się znaleźć miejsce na dworcu we Wrocławiu. Dworcu Świebockim na Placu Orląt Wroskich. Tam wyszło całkiem tanio, ale dlatego, że tam po prostu lokal był w agonalnym stanie. Opuszczony. Przed nami tam był klub bokserski. Także tam grzyb na ścianach, masakra. Jedyne co mieliśmy fajne to podłogi, bo przed klubem bokserskim tam był sklep z kafelkami. Także kafelki mamy spoko, a ściany były czarne od grzyba. No więc dlatego nie było chętnych na ten lokal po prostu, tak? No nikt nie chciał go wziąć, myśmy go wzięli, w przetargu wystąpiliśmy jako jedyni chętni, no bo lokal stał tam chyba z rok już pusty. Udało się go własnymi siłami w 4 osoby plus rodziny i znajomi wyremontować, co trwało ponad 100 dni. Prawie od tego remontu i robienia muzeum umarliśmy, pokłóciliśmy się wszyscy o wszystko. Rok na siebie patrzeć nie mogliśmy, no ale udało się stworzyć to muzeum, no i jest. A słuchaj, dopytam jeszcze, wy macie jakieś tam dotacje z miasta, czy coś takiego? Nie, nic. To jest chyba jedyny, znaczy może nie jedyna, ale przynajmniej jedyna utrzymująca się w ten sposób jednostka w Polsce.
Tylko i wyłącznie utrzymujemy się z biletów gości, którzy do nas przychodzą. To jest według mnie dosyć dobrym rozwiązaniem, no bo to zmusza nas do ciągłego, jak gdyby, wychodzenia naprzeciw potrzebom naszych gości. Nie możemy, że tak powiem, zamykać muzeum, musimy być czynni, musimy być otwarci, wszystko musi działać, no bo inaczej byśmy musieli się zwinąć. Dokładnie, ja tutaj jeszcze się odniosę, bo oglądałem dzisiaj, co prawda, ten materiał kuchni pełnej naparzanek i wskazywał na te gadżety, na te takie, wiesz, no takie szczegóły, które tam żeście porobili. To wymaga naprawdę dużego nakładu pracy. Ale z drugiej strony, wiesz, ja prowadzę działalność gospodarczą od 18 roku życia, mam 42 lata i tak sobie liczę, nie? I kurczę, ile tu trzeba naprawdę tych biletów i tego wszystkiego sprzedać, no ale to wyjdzie w późniejszych pytaniach. Tylko że podziwiam was, naprawdę szacun, kawał super roboty, nie? Naprawdę. I te wszystkie pierdółeczki, co tam pokazywał właśnie kuchnia pełna naparzanek, wow, chylę czoła. Naprawdę, Borg, super. No. To jest ten tak zwany nasz kontekst historyczny. Archeolog. Mamy taką właśnie misję w muzeum, że łączymy przyjemne z pożytecznym, że łączymy tą część edukacyjną z grą, łączymy komputery z jakąś popkulturą, pokazujemy to wszystko nie tylko tak rzucone na stół, ale też w kontekście czasów, w których to się znajdowało, zarówno tych czasów, które myśmy mieli u siebie, no i tych czasów wymarzonych z zachodu, tak? To dwa różne światy, można powiedzieć, zupełnie dwa różne światy, ale staramy się to wszystko przekazać, tak żeby każdy, kto przychodzi do muzeum, znalazł coś dla siebie. No i po tym, co widziałem, raczej tak będzie. No dobra, jadę z kolejnym pytaniem. No dobra, to ile eksponatów ogólnie liczy muzeum, a ile z tych eksponatów to nasza ukochana Amiga? Eksponatów to tak myślę, że kilkaset. Przy czym to jest tak powiedzmy 50 działających komputerów. Myślę, że 100 około konsol i komputerów w gablotach. No i z 200 jakichś takich konsolek mobilnych, plus tam jeszcze cała masa rzeczy, które są porozrzucane po różnych miejscach. Nie jest to oczywiście cała nasza kolekcja, tylko niewielka część. A Amigi niestety mamy chyba tylko... Okej, w muzeum same mamy ich więcej, ale wystawione mamy 2 Amigi. Do grania jest 500 z Rainbow Island, a nie, przesadzam, kłamię, nie, jest więcej Amig, przepraszam. A w gablocie mamy tak, bo w gablocie mamy Amigę 1000 oczywiście, żeby pokazać początek historii. Mamy Commodore CDTV, też właściwie Amiga, no i mamy Amigę CD32 jako konsolę. Była tam kiedyś moja 1200, ale ją zabrałem z powrotem, bo chciałem sobie Pistolma wmontować i na jej miejsce trafił radziecki klon Spectruma. O. Okej. A ja jeszcze Okej. dopytam wtedy, dlaczego tylko Rainbow Island? To nie chce wam się innych gier wgrywać, czy jaka jest tego przyczyna? Jeśli chodzi o gry Amigę, to tam je przekładamy. No, na początku był Super Frog, ale Właśnie w Super chciałem Frogu tam mieliśmy jeszcze wtedy pierwszą 500 na prawdziwą stację dyskietek, ale tam niestety przykra sprawa, ale się w dyskietce tak wytarła głowica, że było widać w dyskietce po prostu na przelot, tak? Cały zszedł przetarte. Później był tam właśnie Rainbow Island, znowu ten Super Frog. Tam generalnie Amigi to niestety najbardziej wrażliwe komputery i chyba jedyne maszyny, które nam się psują mniej więcej raz na rok. Padają te sprzęty. Jako jedyne właściwie z komputerów się psują. Ale to jeszcze będzie później, więc nie wyprzedzajmy. Także, ale Rainbow Island dlatego, że jest bardzo prosta gra. Musimy wystawiać gry, które są proste, żeby ludzie mogli się szybko nauczyć, żeby były ładne, kolorowe. Nie chcemy odstraszać gości, więc dajemy coś, co jest przyjemne w użyciu, w graniu. Jasne. A powiedz mi, przyjacielu, czy macie jakieś takie statystyki, ile generalnie osób odwiedziło muzeum i generalnie jaki ruch panuje w muzeum? Ja równo rok temu chyba starałem się obliczyć, ile osób już wtedy to było 7 lat u nas się zjawiło
Nie było to proste, bo mamy no raz bilety na miejscu, nabijane na kasę, mamy bilety w internecie, mamy grupy szkolne, ale podliczyłem to wszystko i wyszło mi, że przez pierwsze 7 lat odwiedziło nas mniej więcej 60-80 tysięcy ludzi. I to tak daje z 10 Przez 7 tysięcy. lat. Przez 7 lat, tak. Więc tak mniej więcej 10 tysięcy osób w ciągu roku. Wiadomo, że wakacje ruch jest 2 razy większy. No i tak to mniej więcej wygląda. Czyli 1000 w ciągu miesiąca. Tak, w weekendy jest znacznie więcej ludzi, w ciągu tygodnia są głównie wycieczki. Czasami trzeba naprawdę dopychać i ludzie odchodzą z kwitkiem, a czasami jest tak, że się jest samym na sali i się ma dla siebie wszystkie sprzęty. A jeszcze No dopytam. zakładam, że poniedziałek jest taki najgorszy pewnie, A nie? w poniedziałek mamy zamknięte, bo muzeum odpoczywa. Tak, znaczy najwięcej osób jest w soboty, niedzielę, to wiadomo, a w ciągu tygodnia, no to różnie bywa. Czasami się ludzie renderują, że tak powiem, losowo nagle przychodzą, ale no, zdecydowanie jest wtedy mniejszy ruch, no ale trzeba mieć otwarty cały czas, żeby każdy, kto chce nas odwiedzić, mógł to zrobić w dogodnym dla siebie czasie, bo generalnie mamy taką ideę, że to muzeum jest dla ludzi, a nie odwrotnie, więc no, jak ktoś chce, to może przyjść bez problemu. Ja jeszcze dopytam właśnie, czy nie wiem, ktoś, kto kupi bilet, to jest bilet całodniowy, że jakiś maniak przyjdzie i gra od rana do wieczora, czy to jest tam na godziny, czy jak to macie rozwiązane? Kiedyś to było tak, że był całodniowy bilet, ale teraz mamy takie systemy turowe, że jak się kupi bilet, to się przychodzi na godzinę parzystą i ma się tam godzinę 45 minut zwiedzania. No z naszego doświadczenia to wynika, że to jest dla większości osób dużo, nawet za dużo czasu. Normalnie tam ludzie u nas siedzą godzinę, może trochę ponad godzinę. Wiadomo, że niektórych trzeba siłą wyciągać z tego naszego przybytku, ale to jest generalnie wygodne dla załogi, no bo dzięki temu mają przerwę co 1,5 godziny, tam co godzinę 45-15 minut można się ogarnąć. To jak gdyby jest bardzo duży taki dobytek socjalno-cywilizacyjny w naszym muzeum, że mamy to uporządkowane, no i możemy dzięki temu muzeum w jedną osobę praktycznie obsługiwać. To ja dodam od siebie jeszcze taką anegdotę, bo od razu mi się to skojarzyło z tym, bo ja w roku 2003 otworzyłem gralnię konsolową tutaj u nas w Pile i mieliśmy tam PlayStation 2 jako pierwsi, no i tam generalnie mieliśmy chyba w portfolio 10 gier i przychodzili, wiesz, młodzi, a te konsole były zamknięte w takich skrzyniach, żeby tam nikt nic nie ukradł, no i ci młodzi zmieniali gry i co chwilę, proszę pana, ja chcę zmienić. No i kurczę, żeśmy tam biegali z tymi kluczami, odkluczaliśmy, wymienialiśmy im te gry. W końcu zrobiliśmy naklejkę 50 groszy za zmianę gry. I już wiedzieli, co mają wybrać i był spokój. Ale to taka anegdota, no, bo to jakby w praniu wychodzi, nie? Bo ty chcesz dobrze, wiadomo, zmiana gry nic nie będzie kosztować, no bo kto będzie zmieniał grę, nie? Niech sobie pogra parę godzin, to mu zmienię, nie? Ale oni tam, wiesz, jak to gówniarze, cyk, co chwilę. Ale dobra, Oj, to taka anegdota. To się tak czasami zdarza, że ktoś przychodzi, bardzo chce zobaczyć daną grę, my ją szukamy, pokazujemy, gdzie jest. On, fajna gra, no tak, i sobie idzie dalej. I sobie idzie. No właśnie, Tak, i sobie idzie. No fajne to. I poszedł. Tak, znaczy my mamy, znaczy na komputerach to wiadomo jest po jednej grze, na konsolach jest po jednej grze, chociaż na Pegasusie jest 168 w jednym. Na PC-tach też jest, nie ma tu problemu, bo można było napisać w AutoExec BAT, prawda, wybór kilku gierek, też sobie tam ludzie zmieniają, ale no generalnie trzeba nas bardzo przekonywać, żeby komuś jakąś grę zmienić, bo to się zazwyczaj kończy w ten sposób, że mówi tak. A nasz wybór jest taki, że się chce grać. My takie gry tam wystawiliśmy, które wiemy, że ludzie zagrają, tak? A nie tylko prawidłowo. No jasne. Doświadczenie. Okej. Ostatnie pytanie z mojej tutaj półki. Tutaj mój przyjaciel już zahaczył o to, ale teraz bardziej to nam wyjaśni, bo generalnie działacie ze sprzętem starej daty. Jak to wygląda w sensie awarii? Czy sami to naprawiacie, czy macie jakiś zaprzyjaźniony serwis? No, na szczęście komputery, jak mówiłem, oprócz Amig, psują się bardzo rzadko. W Commodorku tam potrafi zasilacz paść, to się wymieni, ale generalnie nie ma problemów. Jeśli coś się dzieje w komputerach, to
Naprawiamy to sami, bo jesteśmy raczej już obeznani z tymi sprzętami na tyle, żeby to naprawić. Kontrolery się bardzo często psują, ale to trzeba kupić zazwyczaj nowe, chociaż ja się przez wiele lat tak tyle naprawiłem matów, że chyba nikt w Polsce tyle matów nie naprawił. Sam mat tyle nie wyprodukował. Nie, chyba nie. Ja miałem od nich kupiłem od nich taką wielką torbę części zamiennych tych gumek i maty to, no nie wiem, wydaje mi się, że ze 100-200 razy wymieniłem w matach te gumki. Ostatnio maty wymieniliśmy na jakieś takie nowoczesne arcade sticky, bo są trochę mniej niezawodne i też są lepiej odbierane przez klientów, bo niestety klienci jak mają mata w ręku, czy jakiś taki joystick, czy pad starej daty, to uważają, że są popsute, bo one wymagają trochę siły. Tak, bo one twardo chodzą i przez to mamy sami właśnie komentarze, że kontrolery nie działają, chociaż mamy napisane na stronie, że one działają, tylko trzeba je tam niektóre potraktować trochę większą siłą niż pad do PS4, który tam ma jakieś tam, wiadomo, 1000 różnych poziomów odniesień, jeszcze to się może heptyczny nazywa, to, że jeszcze sam odpowiada na ciśnięcie siły, tak. Więc tak to jest. Także także komputery, konsole naprawiamy sami. Mamy też trochę automatów, z nimi jest dosyć dużo problemów. Dopóki te problemy dotyczą, nie wiem, jakichś tam rozkasowanych ROMów, jakichś padniętych kondensatorów, to jeszcze sobie dajemy radę, nawet dajemy sobie radę z zasilaczami, natomiast w momencie, w którym nam padają monitory, gdzie siedzi wysokie napięcie, to w pewnym momencie, jak gdyby już mówimy stop, nie mamy uprawnień na te 1000 V, jeszcze nas coś walnie, mamy zaprzyjaźnionego elektronika, który stara się te kineskopy naprawiać, wymieniamy często jakieś tam trafopowielacze i inne dziwne kawałki tych maszyn. Niestety arcade'y to są maszyny wymagające naprawdę dużo opieki i podziwiam te wszystkie salony gier arcade, bo tam muszą tam codziennie chyba wachlować tymi maszynami. Inna sprawa, że jak mają 40 maszyn i gdzieś tam zaplecze, to mogą te maszyny szybko podmieniać. U nas to widać czasami, że przez pół roku na przykład nie ma jakiegoś automatu, no bo niestety jest w naprawie i nic tu nie możemy zrobić. Chyba mimo wszystko, pomimo narzekań klientów na te twarde gumy w matach, to chyba słuszny wybór, bo nie wyobrażam sobie, ile byś quickshotów na mikrostykach musiał ponaprawiać. Pewnie to by było jeszcze razy 3 liczba tych sprężynek. W muzeum nie mamy chyba żadnego joysticka na sprężynkach. Jeśli mamy quickshoty, czy quickjoye raczej, to też na gumkach, no bo sprężynki albo muszą być to porządne, duże switche, takie arcade'owe, albo to gumki są, bo inaczej no to wystarczyłaby jedna wizyta nadaktywnego dzieciaka, żeby joystick się pożegnał z życiem, a maty to prawda były są super niezniszczalne, to bezwzględnie trzeba im oddać. Dokładnie. Tego joya trudno zniszczyć. Kolejne pytanie, na które w zasadzie już odpowiedziałeś poniekąd, no ale mimo wszystko zapytam, czy był jakiś eksponat, który został utracony bezpowrotnie, w sensie, że przestał działać, czyli że jednak nie udało się go naprawić? No mamy kilka takich automatów, które są w dosyć częstej naprawie i one są długo nienaprawialne, ale to nie jest, liczymy na to, że je kiedyś naprawimy. Mamy kilka takich maszyn, w których nawet te płyty w środku są wykonane z jakiegoś papieru, to są jakieś takie super stare technologie, boimy się tego ruszać, to odsyłamy płyty do jakichś właśnie poważnych elektroników, którzy to naprawiają, a tak, żeby coś się popsuło na amen, oprócz padów i joysticków, które rzeczywiście się popsuły na amen. Wydaje mi się, że nie. No być może to był jakiś, nie wiem, komodorek czy coś, ale to nastąpiła podmianka, a później ten komodorek gdzieś tam odzyskał, że tak powiem, sprawność mniej lub więcej. Amigi może rzeczywiście odkładamy do szafy i czekamy, aż będzie ktoś miał siłę je ponaprawiać, bo one jakoś tak magicznie się lubią psuć. Nikt nam nic nie popsuł na amen. Chyba nikt nam nic nie ukradł. Chyba raz tylko Game Boya ktoś nam zwędził przez te 8 lat. No to wynik spoko. Tak, to są bardzo trwałe maszyny.
one może są takie zniszczone, może są tam trochę krzywe i tam kurde wiadomo, styrane życiem, ale no są naprawdę nieśmiertelne. Przynajmniej komputery i konsole, arcade'y o dziwo mniej, a to dlatego, że były już wykorzystywane, jak my dostajemy arcade'a, to on już prawdopodobnie 30 lat gdzieś stał, więc jest już w stanie agonalnym. Mieliśmy też przez chwilę 2 razy pinballa, ale to jest tak samo, tutaj jest też tak to częsta awaria mechaniczna. Oj, tam to jest masakra. Że to też trzeba mieć, trzeba było mieć zawodu tego na pełnym etacie człowieka od wymiany części mechanicznych, no też nie jesteśmy na to przygotowani. Ale tu akurat też anegdotę wrzucę, bo miałem znajomego, co prowadził właśnie taki salon iCard u nas w Pile i miał właśnie 2 pinballe i one tam podziałały chyba z pół roku, a potem je odstawił, bo nie było go stać na serwis. Tam po prostu wszystko działało, nie? To nie jest, wiesz, że tylko te 2 dzyndzle, tylko to musi, kurczę, ojeju, tam przy każdym, przy każdym jest jakiś taki kurde siłownik magnetyczny. Później są takie switche, kurde, takie listkowe, które się uwielbiają palić. Tam jest tysiące jakichś takich mechanicznych części. Małych, takich mikroczęści. Małych części. I problem jest też taki nawet, że myśmy nawet zamawiali na przykład oryginalne części z Ameryki, z tymi samymi numerami. One różnią się pół milimetra na przykład jakiejś wielkości, bo zmieniła się, mimo że jest ten sam model już nie ma. Tutaj znowu trzeba, że tak powiem, mieć tych automatów z 50 i ogromne zaplecze i wachlować tym. Na 2 automaty tutaj musi być efekt skali. 1-2 automaty to jest po prostu robienie sobie krzywdy. To już grać, to już, tak powiem, w hurcie. Czekaj, Mufa, jeszcze sekundę, bo też mi się anegdota przypomniała z tym gościem właśnie, co miał te flipery. Po latach go spotkałem, mówię, a ty został ci ten flipper Terminatora 2, bo on miał ten oryginalny z Terminatorem 2, nie? On był dla mnie najlepszy flipper, nie? Chociaż w flipery nie lubię grać, ale ta czacha mi się tam podobała, Terminatora. I ja mówię, co z nim zrobiłeś? Masz go jeszcze gdzieś tam coś? Co, ty czachę wycięłem i poszło na złom. Nie, no myśmy flipera sprzedali. Myśmy sprzedali kolejnej osobie za tyle, co kupiliśmy, z informacją, że sobie robi krzywdę, ale i tak wziął i sobie tam w domu męczy. Znaczy, taki automat jeszcze w domu to jeszcze jest być może bardziej wytrzymały. Tak, bo tam sobie pykniesz. Tak, ale jak na przykład dziecko zawsze wisi, ile myśmy tych gałek do odbijania wymienili, bo dziecko wisiało na tej gałce i były łamane, no to albo waliło z całej siły. Jako taki hobbystyczny projekt, żeby sobie do niedzieli tam gdzieś kurde po obiedzie pyknąć raz gierkę, no to wytrzyma może i rok, ale po jednym dniu grania w muzeum, no to... No i to też chyba nie jest tania zabawa, chyba to jest droższe niż te stare komputery, nie? Sprowadzać takie pinballe, nie? Znaczy można kupić za niewielką kasę, ale wtedy ten automat jest jaki jest, a nówki, sztuki to kosztują dziesiątki tysięcy, setki tysięcy złotych chyba. No i też słyszałem, że właśnie, nie wiem czy akurat Terminator 2 czy coś, ale nawet z tych starych, jak jest jakiś rzadki, kolekcjonerski model, to też potrafi tyle kosztować co dobry samochód. Także to się wam nie właśnie dziwię, Terminatora 2 chyba z 2 lata temu szukałem, to chyba był za około 120 tysięcy, nie? Tylko, że on był w stanie akurat idealnym, nie? Dobrym, no. Dobra, kończymy już. Jest dobry stan do 100 tysięcy plus. No, tak. Automatów. A myśmy mieli takie poniżej 10, także to wiadomo. No to już wiadomo, no tak. To już były z Tyrana, a jeszcze w muzeum do Tyrana. Tak. Okej, kończymy jakby ten temat muzeum, bo przecież oprócz muzeum to twoją główną domeną działalności jest kanał. Więc co powiesz o działalności waszego kanału? Czy po tych nastu latach funkcjonowania wciąż masz taką samą pasję do nagrywania filmów i ile czasu tygodniowo na to poświęcasz? Właśnie mi ostatnio YouTube powiedział, że były 14 urodziny kanału, ale to jest trochę oczywiście ściema, bo ten kanał na początku był stworzony jako kanał naszego konwentu. O tym nawet mówiłem u kuchni pełnej naparzanek. Są tam pierwsze 2 lata i jak gdyby był tylko takim kanałem o konwencie. Potem tam rzeczywiście weszła retrogralnia, wyszła tematyka retro. Ile ja tygodniowo poświęcam? Za dużo prawdopodobnie. Prawdopodobnie za dużo, bo generalnie większość weekendów od poniedziałku do piątku mam właśnie zajęte, może weekendów, większość wieczorów od poniedziałku do piątku mam zajęte właśnie działalnością na kanale.
I ostatnio jeszcze sobie w ogóle wymyśliłem, że będę od czasu do czasu jakieś newsy w niedzielę robił, to w ogóle jakiś miałem dziwny pomysł. Także za dużo się tym kanałem zajmuję. No ale w sobotę przynajmniej mam wolną, bo w sobotę rzeczywiście nic nie robię związanego z retro. Chyba że muszę iść do muzeum, bo ktoś tam jest chory. Wydaje mi się, że to, że ten kanał działa już te kilkanaście lat, tak czy owak, i jeszcze się nie skończył, to jest związane z tym, że nie robię na tym kanale niestety chyba tego, co koniecznie ludzie chcą oglądać, tylko robię na tym kanale to, co ja chcę, że tak powiem, tym ludziom, oglądali. Żeby oglądali. To ma swoje plusy dodatnie i plusy ujemne. Plus dodatni jest taki, że dzięki temu ja się nie wypalam, bo mogę zmienić tematykę i mogę pół roku opowiadać o Spektrum, pół roku pokazywać Commodorka, pół roku lutować na ekranie, a pół roku robić coś innego. A minus jest taki, że nie ma przez to takiej konsekwencji i też nie pokazuje najbardziej rzeczy, które ludzie chcą oglądać. Na przykład ostatnio miałem bardzo dużo zajęć związanych z normalną, uczciwą pracą i nie byłem w stanie zrobić żadnego sensownego projektu na sobotę, więc po prostu odpaliłem 5 gierek z jakichś najbardziej popularnych z serweru itch.io i to był jeden z bardziej lepiej oglądanych filmów. Po prostu siedzę bez przygotowania, gram w gierki, opowiadam, czy mi się podobają, czy nie. Ludzie lubią takie rzeczy, a ja im niestety wciskam edukację i dużą ilość technikali i dygresji, no ale to lubię robić, więc to robię. Inaczej bym się prawdopodobnie właśnie, jakbym nie robił tego, co lubię, to bym się spalił i po kilku miesiącach poddał, bo widziałem wiele kanałów, które chciały chyba tak właśnie na siłę coś pokazywać, co miało być popularne i to się zazwyczaj kończy dosyć szybko. Okej. Nie mamy takiego doświadczenia jak ty, bo dopiero 1,5 roku ma nasz kanał, ale ty tam nawet na banerze masz napis, że 1 live i 1 film tygodniowo regularnie muszą być. No ale Tak przecież jest. proza życia przez te 14 lat, nie wiem, jakaś choroba, nie wiem, pogrzeb, wesele. Czy ty nagrywasz naprzód materiały? Masz jakiś zapad? Nie mam. Znaczy generalnie to mi się dosyć, po pierwsze to nie jest tak, że to jest od zawsze, tylko to jest od powiedzmy od powstania wydaje mi się muzeum, może trochę wcześniej, jak przestaliśmy tak zawodowo jeździć na te imprezy, to zacząłem zawodowo robić hobbystycznie robić ten kanał. Zacząłem streamować. Akurat stream w poniedziałek to jest jedno z łatwiejszych rzeczy, jakie można, że tak powiem, zrobić, no bo fajnie mieć czas na swoje hobby, tak? Także ja sobie ustalam, że w poniedziałek mam 2 godziny, żeby sobie pograć na jakimś sprzęcie, coś sobie tam pooglądać, jakieś demka posłuchać, pooglądać, w gierki pograć, coś fajnego retro zrobić, no i mam, kurczę, i 2 godziny retro dla siebie, no i jeszcze mogę przy okazji stream zrobić. Tutaj problemu żadnego nie ma. Szczególnie, że stream jakoś tak ogromnego przygotowania nie wymagają. Ewentualnie trzeba te gierki wcześniej coś tam sobie ściągnąć, posortować. No i staram się też na sobotę film zrobić, no jakoś sobie to ustalam, tak? Kręcę w środę, składam w czwartek, kończę w piątek wieczorem, no i w sobotę jest rano. Zdarza mi się bardzo rzadko tego terminu się nie trzymać. Zazwyczaj jak są jakieś święta. No to wtedy jak są święta, no to są święta, no to nie ma co się tutaj jakoś za bardzo zrywać, prawda? Dnia czy nocy. Ale tu muszę dopytać, bo rozumiem, że zrobiłeś sobie taki swój grafik i okej, go się trzymasz i etc., ale zdarzyło ci nie dotrzymać terminu? No oczywiście, tak chyba nawet 2 tygodnie temu miałem taką sytuację dosyć zabawną, że byłem umówiony w sobotę na urodziny teścia, takie okrągłe, i się okazało nagle w piątek, i miałem w piątek przygotowany, miałem w piątek kręcić film, się okazało, że rodzina do niego w piątek przyjechała i zostało to przełożone na piątek i zamiast kręcić film, to mnie zaskoczyło zupełnie, byłem właśnie na urodzinach, z których wróciłem o 6 rano w sobotę. To pierwszy raz mi się zdarzyło wrócić z imprezy nad ranem od 20 lat. Ostatni raz na studiach taki numer mi się zdarzył i nie było, ale za to zrobiłem na kacu newsy i w niedzielę wrzuciłem filmik, żeby też zupełnie nie zostawić ludzi. No nie jest nic na siłę, jak nie ma tematu, no to i nie ma pomysłu i nie ma siły jakiejś tej, to nie ma, no to się
To się zdarza. Znaczy nie ma możliwości, nie realizujemy. Bardziej tak chyba. Na szczęście mam ten plus, że dosyć często, nie jestem tak sam na tym kanale, i dosyć często jest tak, że na przykład Frabi, który ma dosyć ciężką pracę i rzadko może nagrywać, mówi: Borg, nagrywamy odcinki, 2 dni nagrywamy, mam 4 odcinki Frabiego i mogę zawsze Frabiego gdzieś tam wcisnąć, jak ja nie mam siły moralnej. Teraz czekam też na kilka odcinków jeszcze od naszych, że tak powiem, tutaj też członków Retrogralni. Czekam na filmy o programowaniu Basiców w Spektrumie od kolegi Waldka, który obiecuje mi już od 2 tygodni, że mi to dośle. Kolega amigowiec Łukasz też obiecał, że pokaże, że coś tam nagra o tworzeniu jakiegoś tam dodatku do Amigi, który on tam skonstruował. Chyba przejściówka z USB na amigową mysz i klawiaturę. Więc te odcinki się zdarzają. Niestety ludzie mają pracę, a jestem jak najbardziej, że tak powiem, cięty na ten kanał, więc nie jest tego tyle, co bym chciał. No ale zazwyczaj się udaje się zapełnić, że tak powiem, ramówkę. No myślę, że wyczerpałeś ten temat maksymalnie. Chyba, że Mufa coś jeszcze? Nie, no kolejne pytanie, bo właśnie dzisiaj można powiedzieć, że z tej perspektywy 14-letniej, że odnieśliście oczywiście jak na możliwości świata retro, który nie jest jakiś mega wielki, no jednak duży sukces, bo prawie 30 000 subów już macie, tam ponad 28 jak patrzałem. No ale na pewno początki były skromne, bo też i technicznie wyglądały tak jak wyglądały te pierwsze i jeszcze mówiłeś, że w ogóle kanał nie był jakby na początku pomyślany jako kanał retro, więc może powiedz coś o tych początkach i czy nie było po drodze jakichś tam chwil zwątpienia, czy cały czas wiedziałeś, że to będzie to i że za te 14 lat będziesz w miejscu, w którym jesteś. Pierwsze odcinki to pamiętam jak dzisiaj, to były chyba właśnie MFX przyniósł Commodorka, którego udało mu się kupić jako chyba pierwszą maszynę do retrogralni, bo ja później Amigę sobie kupiłem. No i pokazywał tego Commodorka, tak? I ja to nagrywałem jakimś swoim Panasoniciem, aparatem. Zawsze lubiłem robić zdjęcia, także aparaty miałem zawsze spoko, ale niekoniecznie do kręcenia filmów, tylko do robienia zdjęć. I na początku pokazywaliśmy to co będzie już za tam 3 miesiące, to co będzie na retrogralni we Wrocławiu. Później pokazywaliśmy to, co będzie trochę na innej retrogralni gdzie indziej. Potem zaczęliśmy pokazywać to, co kupiliśmy i to się jakoś tak toczyło. Ale były takie momenty, że tam się na kanale, nie wiem, na początku potrafiło przez 3 miesiące nic nie pojawić, no bo to był kanał, który okazyjnie pokazywał to, co akurat nam wpadło przy okazji jakichś wyjazdów. Tam umieszczaliśmy jakieś nasze relacje z wyjazdów, które robiliśmy. Więc nigdy nie miałem jakiejś takiego ciśnienia, nie martwiłem się tak, żeby nie było do pewnego czasu, że czegoś nie będzie do pewnego czasu, aż postanowiłem, że tak, będzie to pełnowymiarowy kanał retro, no i od tego czasu się trzymam. No nie czuję tutaj zwątpienia, no bo wydaje mi się, że jak na poziom retro, no to już chyba praktycznie maksimum jak na kanał polskojęzyczny zostało osiągnięte. Dalszy jak gdyby wielki rozwój to by wymagał albo zmiany tematu na zupełnie ogólne, chociaż tam wiadomo, mamy też inną tematykę na kanale z MFX-em, filmy stare sobie tam recenzujemy, o nich sobie opowiadamy. To jest też nasze hobby, które jeszcze było przez retro hobby, więc tam się trochę staramy poszerzać tematykę, no ale tutaj jesteśmy, że tak powiem, zadowoleni z tej pozycji, którą się udało osiągnąć. I aż takiego dużego ciśnienia nie czujemy. Jest dobrze generalnie. Okej. No to przekazuję głos tobie, Remigiuszu. Tak. I teraz jest takie pytanie, które tak bardzo chciałem zadać, i teraz tak sam, ale takie śmieszne będzie, trochę komiczne, ale dobra, miało być, to niech będzie. Kurczę, Borku, trzymaj się teraz, bo będzie grube pytanie. Czy pamiętasz, bo to też jest odwołanie do początku waszego kanału, czy pamiętasz, jak w jednym z twoich pierwszych odcinków pojawił się komentarz od tak zwanego Remigiusza K. z radą, by zainwestować w lepszy mikrofon, na przykład Zoom.
I czy kojarzysz tą postać i czy skojarzyłeś ją z gościem z Amigi bez ściemy? Prawdę mówiąc, nie pamiętam, nie skojarzyłem, ale nie wiem, czy nie dałem bana, bo pamiętam Nie. Odpowiedziałeś, że kupiłeś. Tak. Znaczy to było tak, że ja w pewnym momencie dawałem bana każdemu, kto się pytał o mikrofon, oglądając film, co ma 10 lat. To było... Ale bo to było centralnie po tym... Tak, faktycznie. Właśnie gdyby przez ten komentarz kupiłem tego Zooma, czy nie, ale faktem jest, że kupiłem Zooma H1, później Zooma H4 i na tym Zoomie H4... Dokładnie. Na tym Zoomie H4... Nawet odpisałeś mi w komentarzu, że kupiłeś, tak. Do H4 doszedłeś. No wiadomo, wtedy były inne czasy, dzisiaj byśmy kupili, DJI-a czy coś, nie? Ale wtedy było jak było, nie? Tego Zooma H4 to używam do tej pory, nawet leży na biurku. Też mam do niego oczywiście tam jakieś zewnętrzne teraz mikrofony bezprzewodowe. Tak. To akurat był bardzo, to już jak gdyby, to był ewidentnie już taki na stałe, no bo jak się kupi jakiś sprzęt jednej firmy, no to wiadomo, że potem się kupuje każdy kolejny tej samej, także bardzo dobra rada, z Zoomem jestem do tej pory. Ten H1 to wymagał jeszcze jakiejś tam pracy przy nim, natomiast ten dźwięk z H4 to jest taki, że to właściwie nic nie trzeba robić. To jest tak fajny rejestrator, że no wychodzi taki dźwięk, że można wrzucać właściwie bez żadnej obróbki z niego. To jest tak, dokładnie. No bo ja też zajmuję się wideofilmowaniem tam z kolegą, znaczy wtedy w tamtych latach przynajmniej dość zawodowo. No i ten H4 robił robotę, nie? Bo to w zasadzie stawiałeś i zapominałeś o problemie mikrofonów, nie? No ale dzisiaj są inne rozwiązania, więc... Nie, ale fajnie. Nam został... Fajnie się przypomnieć. Z mikrofonami to mieliśmy strasznie walki, bo na przykład przez jakiś czas nagrywaliśmy co wtorek Retro Studio w 4 osoby i to Retro Studio na początku odbywało się właśnie u Artura w sklepie, a ten sklep był tak naprawdę takim oddzielonym kawałkiem sklepu z połem i tam w tle po prostu wózki czaskały, jakieś ludzie krzyczeli coś i myśmy tam cuda na patyku robili, że te dźwięki, że to w ogóle coś było słyszalne, a ludzie pisali, zainwestujcie w lepsze mikrofony. Wodna, ja już tutaj staję na uszach, żeby w ogóle jakiś dźwięk był słyszalny, a mi ludzie piszą, że to jest taki sam tekst, jak często jest napisane, piszą ludzie, a wymieniłeś kondensatory w Amidze? Nie no, kurwa. No tak. No okej, to przeszliśmy przez to trudne pytanie i jedziemy dalej. Oj, też trudne. Same trudne teraz tu lecą. Jaka jest według Borga najlepsza Amiga? Czy nadal jest nią WinUAE? Może Pi400? Ja tutaj się właśnie... Poczekaj, nie skończyłem pytania. Czy może masz jakichś nowych faworytów i kandydatów? Generalnie jest to przekręcenie mojej wypowiedzi, bo moja wypowiedź była pełna taka, że jeśli miałbym wybrać Amigę, to najlepszą Amigą do grania jest Amiga 600 z Gotekiem, a Amigą New Gen jest Amiga i wtedy powiedziałem pewnie WinUAE. Podejrzewam. I w tym momencie dalej uważam, że najlepsza do grania jest taka dla normalnego człowieka 600. A jeśli chodzi o taką next genową, to chyba dalej ja cię tak obroniłem u nas. Powinieneś moją teorię ciągnąć dalej. Jaką? Bo ja wytłumaczyłem ciebie. Właśnie, bo my mieliśmy z Mufą tutaj na naszym kanale, to jeden z pierwszych odcinków, tak? Co tam padło. Ja mówię, że czy WinUAE jest najlepszą Amigą? Nie, bo to jest emulator. I tyle, no. Ale ja nie, ja jestem człowiekiem, który się na emulatorach strasznie wychował. Jeszcze na Commodorku miałem emulator Basica z ZX Spectrum. Później na studiach używało się emulatorów do programowania jakichś tam, nie wiem, procesorów Intela. W tym czasie grałem na emulatorze SNES-a w jakieś JRPG, Chrono Trigger, więc całe życie używałem tych emulatorów i no generalnie nie jestem przeciwnikiem emulacji. Wszystko jest dla ludzi, a emulatory to jest coś wspaniałego dla osób, które chcą wrócić do grania, tak, a nie chcą dostać wylewu, a nie robić magisterki z komputerów. Wiesz co, jeszcze tylko dodam od siebie, bo mam młodszego bratanka, który tam też komputerami się interesuje i tak dalej i on sam przeze mnie troszeczkę Amigą zaczął się interesować i doradziłem mu to, co ty wtedy powiedzmy w opisie, nie? Że nie kombinuj, nie wydawaj kasy, WinUAE i jedziesz, nie?
i spoko, przynajmniej poznasz tą bibliotekę gier. On nie ma sentymentu do tego, żeby słyszeć klik dyskietki, on nie ma sentymentu z innymi rzeczami, a żeby poznał przynajmniej bibliotekę gier, nie? A Tak, to ja jest też tak, się że zgadzam. jak się złapie tego bakcyla, to się i tak potem kupi tą Amigę sprzętową No to organicznie. już jego droga, Tak, ale najprostszą, tak. najszybszą i najlepszą, taką właśnie najbardziej płynną, nie? Że sobie siądziesz jednego wieczora, pach i lecisz, nie? Wiesz, tak. Nie, ja tu stanęłem trochę w twojej obronie. Nie, Dobrze, ja tak bardzo samo, dobrze. bo tam był widzowie, którzy mają długą pamięć, to zapewne kojarzą, że na PPA był w ogóle straszny hejt. Tak, Komentarze. tam była... Herezję tak. tutaj Borg głosi, ale ja też nigdy nie byłem przeciwnikiem emulatorów, no bo przeciętny człowiek, który lubi, powiedzmy, to retro, albo na przykład, nie wiem, nie miał SNES-a czy Segi, bo wtedy w 93 No nie miało się. nie miał, no to weź to teraz, nawet jeśli tym bardziej mieszkasz w bloku, masz tam jakiś swój kawałek pokoju, weź te wszystkie sprzęty, składuj i po to, żeby je od czasu do czasu odpalić. Masz emulator, jeden komputer, z buta szybko, łatwo i przyjemnie i znasz te gry i możesz wejść w ten świat, poznać go po latach. Ja jak najbardziej też uważam, że twoja wypowiedź wbrew pozorom nie była tak kontrowersyjna, jak została nie wybrana była. przez... Ale Tym bardziej, że gdyby ktoś obejrzał cały film, to by wiedział. Tak. Tylko trzeba cały poza film tym- obejrzeć, a nie przeczytać tytuł, no. Tytuł był bardzo clickbaitowy, ale nawet na tym PPA ja czytałem te wszystkie wypowiedzi, prawda, bo to piękny flame był i tam też tam tak naprawdę bym powiedział, no minimum połowa, jak nie więcej osób się zgadzała z moją wypowiedzią, że przecież takie jest życie i nie ma co tutaj udawać, że jest inaczej, że emulatory to jest zwykła rzecz, szczególnie, że teraz Amiga idzie w tą stronę, tak? Teraz najpiękniejszy, najlepszy dodatek Pistorm, w środku siedzi emulator i się uśmiecha, że tak powiem, do ludzi i jakoś nikt się nie burzy, że się gra na emulatorze i też Znaczy te też są programowe. ortodoksi, dla których nawet to jest niedozwolone. Ale wiecie co, zanim przejdę do ostatniego pytania, to zamknę to taką klamrą. Wyobrażacie sobie tutaj, nie wiem, fanów Zegi Saturn, SNES-a, NES-a czy czegoś, że oni nie, bo to jest emulacja. No przecież wszyscy emulujemy na wszystkim to i jakoś nie ma problemu, tylko Amiga ma z tym problem. Ale ostatnio też gadałem z takim znanym amigowcem, wyraził zdanie pewne, ale dobra, nie będę go przytaczał teraz. No jest jak jest. To jedziemy dalej. No to też trochę o emulacji, przyjacielu. Bo często pytamy naszych gości o takie wynalazki jak A500 Mini, ale ciebie bardziej zapytamy o A600 GS-a i co myślisz o tym sprzęcie, jak do tego podchodzisz, jak się zapatrujesz na to? No to jest dosyć ciekawa sprawa, taka trochę chyba niszowa. Szczerze to nie wiem, co o tym myśleć. Siedziałem nad tym, że tak powiem, i zastanawiałem się. Kilka osób się pytało, czy to czasami nie kupiłem, już nie mam do pożyczenia, żeby sobie mogli zobaczyć, ale akurat nie kupiłem. Bo to jest taka, powiedziałbym, samoróbka Amigi Mini. Amikita. Tak? Tylko, że ta Amikita właśnie z zainstalowanym systemem. Plus jest taki, że ma wejścia na joysticki od razu i nie trzeba się tam męczyć z kupowaniem przejściówek, które albo działają, albo nie działają. Wydaje mi się, że gdyby to powstało przed DA500 Mini, to byłoby to naprawdę bardzo popularne, ale trochę się spóźnili, jak gdyby trochę przestrzelili z tym produktem. Bo teraz to jak ktoś chce prostoty, to sobie kupi DA500 Mini. A jak ktoś chce sobie emulować mocną Amigę, to sobie kupi Raspberry Pi 4 albo teraz nawet 5, prawda? Więc nie jestem do końca przekonany, czy to ma jakiś sens, szczególnie, że na te Raspberry Pi wychodzą całe systemy, tak? Pimiga, jakieś tam AGS-y. AGS. Tak, a w ogóle AGS to jest chyba najpiękniejsza rzecz, jaka mogłaś przytrafić Amidze, bo to jest jak gdyby... Jest strasznie rozwijany. Tak, jest ja strasznie wiem, że to jest pirat. Raz, że pirat, dwa, że to jest taka totalna konsolizacja Amigi, no ale trzeba powiedzieć, że jednak większość użytkowników Amigę trochę traktowała jako konsolę do gier. Ale tu jednak stanę trochę po stronie AGS-a, że to nie jest taka konsolizacja Amigi, bo to jest konsolizacja, jak sobie zrzucisz obraz 1:1 i wrzucisz i jest, ale sobie wejdziesz w ustawienia, że system ma się odpalić sam
i masz normalną i teraz, ale nie, no bo wyprzedzę odcinek, No nie, no, który tak, też specjalny, bo ja chciałem pokazać, jak można na AGS-ie sobie swoje gry zainstalować, które nie są w pakiecie i są nie w UHD-LOA, tylko na rozbudowane Amigi, więc taki odcinek u nas pewnie będzie na kanale. To jest na pewno świetna sprawa. Tak, jest tam też pełen system, którego nie trzeba samemu ustawiać. Ja próbowałem wiele razy postawić system na Amidze i nawet mi się to czasami udawało, ale nie wiem, co jest z tymi Amigami, że tam się potrafi od czasu do czasu coś tam wykapucić, przestać działać. Na tej 600, na 1200, na jednak nie jesteś rdzenny. Nie, bo ewidentnie nie mam aż tyle serca, żeby tak z tym walczyć. Ja taką tutaj mówię przypowieść zawsze, że ilekroć jeździłem na jakieś amigowe czy retro imprezy, to zawsze widziałem, że siedział Osh i kopiował pliki w Amidze. Kopiował pliki, bo mu się system psuł. I on zawsze siedział przy tej Amidze, przy tej swoim CD32 z tym rozszerzeniem takim na dole, tym zapomniałem nazwy, co na 1200 zamieniał i zawsze naprawiał system. I co go widziałem, to on naprawiał system, nigdy na tej Amidze... bo mu walidacja siadała pewnie i nie umiał jej naprawić. No. Ale my, amigowcy, prawdziwie wiemy, jak to robić. Pamiętasz walidację, jak siadała i system i dysk, kurde, krąży wokół siebie? Ojeju. A mnie Artur nauczył, jak z tym walczyć. Ale tu mi się przypomniała anegdota, której Bork nie wspomniał, jakby przy okazji początków z komodorami, z komputerami, przepraszam, a też się wiąże trochę z systemem, bo my zawsze uważaliśmy i uważamy do dziś, że AmigaOS to jest w ogóle największa siła Amigi i system nie do zastąpienia, ale gdzieś w jednym z twoich starych wywiadów taką ciekawostkę usłyszałem, naprawdę niespotykaną, że ty byłeś wielkim fanem Windowsa 3.11 i nawet wzbraniałeś się przed instalacją Windowsa 9.5. Windows 3.11 to była magia instrukcji obsługi. Jak tego peceta dostałem, to namówili mnie, nie wiem czy bez sensu, czy z sensem, chyba nawet z sensem, na oryginalnego DOSa 6.22 i oryginalnego Windowsa. I to były czasy, w których do DOSa i do Windowsa przychodziły takie grube książki, w których były rozpisane wszystkie możliwe aspekty tego systemu operacyjnego, wszystkie pliki, w DOSie każda komenda, przykłady, w Windowsie każda komenda, przykłady, więc ja Windowsa, Bork? A to były te tak zwane dla opornych? Bo one były takie popularne wtedy. Nie, to było po prostu jako manual. Microsoft dawał manuale. Taka gruba książka była do DOSa i to nie ściemniam, taka wielka gruba była do Windowsa 3.11 książka. To były czasy prawdziwych jeszcze manuali, takich takie jakie teraz się na wiki jakiś czyta, tak? Krok po kroku wszystko. Więc ja Windowsa 3.11 miałem tak obeznanego, że ja tam każdy plik INI potrafiłem z palca edytować i po prostu rozumiałem ten system jak żaden inny. Potem bardzo nie chciałem przejść na Windowsa 95. Zainstalowałem sobie Windows 32S, takie rozszerzenie do Windowsa 3.11, żeby tam chodziły aplikacje 32-bitowe. Dzięki temu mi chodził edytor map do Warcrafta 1 na przykład. Potem pożyczyłem od kolegi 35 dyskietek, zainstalowałem Windowsa 95, nie spodobał mi się i wcisnąłem odinstaluj i on się, uwaga, odinstalował. Naprawdę mi Windows 95 przywrócił mi 3.11 do takiej wersji, jaką miałem, to było coś niesamowitego i dopiero po jakimś tam czasie, kiedy już trzeba było, kupiłem sobie wtedy książkę Windows 95 dla opornych, żeby się uczyć tego systemu, żeby coś tam zrozumieć, o co w nim chodzi. Dopiero po jakimś czasie przeszedłem na 95, a potem to jakoś poleciało. Poszło, tak. Jako ciekawostkę powiem, że na przykład bardzo lubiłem Windowsa Millennium, który był tak znienawidzony przez wszystkich. Właśnie chciałem zapytać o niego. To ja stoję po stronie tych, którzy znienawidzili Vistę, a Vista w SP2 dla mnie była najlepszym systemem. Klub tutaj się nienawidzonych systemów. Vista mnie ominęła na szczęście, albo na nieszczęście, nie miałem Ale Visty. właśnie nie, ja uważałem Vistę za to samo co 7, znaczy mówię o SP2. To był super system. Prawdopodobnie to było to samo praktycznie, tylko trochę pod inną nazwą. Millennium to był fajny system, tam był taki problem, że on starał się ukryć to, że ma DOSa, więc tego DOSa nie odpalał. Ale co to był za problem dla informatyka sobie odpalić DOSa przed startem Windowsa?
Pisać sobie wpisać sobie command com, on się odpalał, nie było żadnego problemu, prawda? Ale rozumiem, że niektórzy mieli z tym problem, że tutaj Microsoft udaje, że już nie ma DOS-a, chociaż tam jeszcze ewidentnie ten DOS w środku siedział. Uciekajmy, bo to kanał amigowy. Tak, więc wracamy już do tematów amigowych. Do Amigi. I tak jak Quiz. gwiazdy, tak, YouTube'a, YouTube'owe. Energika, tak i ciebie tutaj jakby podejmę testowi małego quizu na temat gier amigowych. Będzie on polegał na tym, że 5 par podobnych tytułów wymienię, ty wymienisz na szybko, który wybierasz, potem ewentualnie możesz uzasadnić. No i że jesteś jednak tutaj, co widać po koszulce i po twoim życiorysie, jednak fanem C64, no to kilka z tych par będzie zawierało gry, które też istniały na C64. Ale oczywiście mówię tu o wersjach amigowych, więc lecimy. Pierwsza para. Super Frog czy Giana Sisters? Giana Sisters. Turrican czy Rough and Tumble? Rough and Tumble. Body Blows czy International Karate Plus? International Karate Plus. Kajko i Kokosz VS Teen Agent? Teen Agent. Centurion czy Defender of the Crown? Centurion oczywiście, Centurion. Okej, możesz teraz uzasadnić swoje wybory. Ale ja jeszcze dodam, ale czuć było komandorowca. Pierwsze odpowiedzi. Dobra. No, dobrze dobrałeś tytuły, dobrze. Dobre tytuły. Dlaczego Giana Sisters, a nie Super Frog? Bo Super Frog to jest, że tak powiem, Sonic na Amigę, prawda? A Giana Sisters to jest Mario, a Giana Sisters to jest Mario na Commodore. Jak już mamy być, tak wiecie, no powiedzmy, No, tak? teoretycznie będzie, można było. Niech będzie trochę, jak gdyby, to jest trochę odpowiedź na Sonika na Amigę, to jest klon jak gdyby ten Mario na Commodorka. Rozumiem wasze oburzenie, bo jak ktoś mówi mi, że że Giana Sisters to jest Mario na Commodorka, to też się burzę i bronię i tutaj się strasznie denerwuję, że to nieprawda, to zupełnie inna gra, ale chodzi mi o typ gry. I generalnie lubię bardziej takie platformówki, w których można pomyśleć, zatrzymać się, piksela tam przesunąć, skoczyć dopiero, niż tak biec do przodu i szybko reagować. Pewnie ale właśnie Super Frog miał to wypośrodkowane. Dla mnie Super Frog jest czymś pomiędzy Mario a Soniciem. Owszem, on szybko biega, ale mimo wszystko bliżej był. Ale nie musi biegać na Mario szybko niż na Sonika. Nie nie? musi. No ale nie musi. A nie, to też nie. Coś pomiędzy, coś pomiędzy. Okay. Jaka była druga para? No i tu mnie zaskoczyłeś, bo Turrican, który istniał też na C64, a jednak... już wiem dlaczego. Ja mam jakiś kurde, nie wiem, ja nie rozumiem Turricana. Nie wiem, o co chodzi w tej grze. Zawsze jak ją uruchamiam, to dla mnie jest to taka losowa gra, gdzie jakieś coś tam skacze, coś się dzieje. Nie potrafiłem nigdy zrozumieć, o co do końca chodzi w tym Turricanie. Dla mnie to trochę przypomina takie platformówki na Atari albo Spectrum, że jakieś czaszki latają po ekranie losowo, nie wiadomo, co się dzieje. A Rough and Tumble to jest, kurczę, piękna gra. Piękna gra, pięknie pomyślana. Piękna, naprawdę, fajna. Piękna. No i fajnie się w tą gierkę gra. Turrican według mnie przereklamowany. Nie jestem do końca pewien, czy osoby, które tego chwalą, naprawdę w niego grały, czy jest to taki tytuł, że się wypada Zaliczyłem dwójkę. Chyba najlepsza odpowiedź. Najlepsza według mnie. Okej. Potem to było? Body International Karate? IK Plus. Nawet nie wiem, czy ja grałem w Body Blow. Być może, ale International Karate Plus wolałem bez plusa, ale na Commodorków to grałem, na Amidze też ładnie wygląda. Wybrałem dlatego, że chyba w tą pierwszą grę na pewno musiałem grać, ale nawet nie pamiętam do końca, jak ona Wydaje mi się, że musiałeś grać, tylko nie kojarzysz tytułu. Mogę nie kojarzyć tytułu właśnie, dlatego jakbym... Tu ja się zgłoszę, bo pomimo, że Body Blows to jest ze znanej firmy Team 17, która na Amidze to jest synonimem doskonałości, to jednak ja też wolę IK+, te ciosy, mi się po prostu w to przyjemnie gra. To jest takie fajne karate bez może jakichś kombosów, ale jeśli chodzi o czyste wyprowadzanie ciosów i tak dalej, to też bym tu postawił na IK+. A nie wiem jak... ja akurat przeciwko wam Body Blows bym wybrał.
Okej, nie lubimy point and clicków, przynajmniej my, ale może lubisz ty, więc powiesz, czy Kajko i Kokosz, czy Teenagent. No z tego co pamiętam, to Kajko i Kokosz w ogóle był popsuty. I można było, czy popsuty, można było się tam zacząć, w ogóle nie skończy tej gry przez kilka, że tak powiem, prostych błędów. Z wyrywaniem kwiatków czy ucinaniem. Pamiętam, że były tam jakieś takie motywy. To już były czasy, w których ja grałem na PC-cie w te gry. Teenagent też nie jest, kurde, za dobrym point and clickiem, no ale taki polski przedstawiciel, to już chyba z dwojga złego, no to on, bo się dało się grać przynajmniej, tak? Nie miał takich momentów. Dobra, miał takie dziwne momenty. Też, które łamały kompletnie zasady point and click, że trzeba było coś wykonać 3 razy, żeby zadziałało, co jest zupełnym złamaniem zasady podstawowej, że jak nie działa, to nie działa. Tam było jakąś trzeba czynność 3 razy powtórzyć, czy 2 razy. Chociaż nie, tego nie pamiętam akurat w Teenagencie, ale tutaj co do Kajko i Kokosza, no to piraci mieli ten problem, bo ci, co zakupili oryginalną grę, dostawali patche na dyskietkach dosyłane, co prawda, no bo takie czasy były. Ale pamiętasz, jak ja opowiadałem w jednym z odcinków, że tata mi kupił Kajko i Kokosz. Niechciany też prezent, bo ja nie lubię point and clicków, więc, ale dostałem. No i patcha też do tej gry dostałem w końcu i można było ją skończyć. Znaczy generalnie, jak sami autorzy tej gry kiedyś powiedzieli też w jednym z wywiadów, że oni dali do prasy, do tam Secret Service'a, Top Secretu i tak. Recenzji wersję jakby nieukończoną z tym błędem. No i niestety któryś z dziennikarzy puścił to tak, że poszło to na giełdę. Piraci jakby spiracili i tam gdzieś był jakiś błąd, że nie można było użyć rękawicy siły czy coś. Oni potem dostali patcha, no ale te wszystkie wersje, które się rozeszły po giełdach na całą Polskę, no to niestety były zabugowane i już poszła fama, że gry nie szło skończyć, ale tu też ja osobiście też bym cię poparł. Polskie gry generalnie były słabe, ale akurat Teenagent na tle konkurencji tych przygodówek to chyba był zdecydowanie najlepszą pozycją. Tak. Ja już grałem w niego z tym słynnym polskim dubbingiem wykonanym chałupniczo. Tak, chłopaków Secret Service. Tak, to w ogóle ma swój specyficzny klimat ta gra w tym momencie. Tak. No jak... Tak. Okej, no i ostatnia para, też tu się z tobą zresztą zgodzę, czyli Centurion versus Defender of the Crown, ale twoje uzasadnienie... Po prostu w Centuriona na PC-cie już, ale grałem dużo, tak? A Defender of the Crown na Commodorku był, ale nie miałem stacji dyskietek, więc sobie nie pograłem. No, a Centurion to do tej pory pamiętam, kurde, te walki. To mi się tak piękna gra, naprawdę bardzo fajna gra. No robiło wrażenie, ale co do Defender of the Crown, to dodam też od siebie, że no ja na C64 na szczęście tego wtedy jak miałem nie zaznałem, bo też nie miałem stacji dysków, ale po latach sobie zobaczyłem, że rzeczywiście ta gra z C64 ustępowała wersji amigowej, ale niewiele. Naprawdę to była gra tip-top, no, jeżeli chodzi o poziom C64 super. Naprawdę chylę czoła. Stacja dyskietek zamieniała komputer Commodore w zupełnie inną maszynę. Tak. Było takie cuda robić. Tak. Ale no u nas to mało kto miał tą stację, no bo to druga cena komputera. Jasne. Okej. No dobra, to co? Pytanie ode mnie. Nie, jeszcze ode mnie są 2, nie? A, jeszcze zostało, dobra. Ale jedno jest takie, na które ty mi odpowiedziałeś, Remiku, więc... Ale je zadam, dobra. Bo ja was osobiście nie widziałem w Brzegu na imprezie, ale Remik mówi, że was widział. Więc chciałem zapytać, czy macie jeszcze czas, by jeździć na tego typu imprezy? No ale już widzę, że macie, bo byliście w Brzegu podobno. To jest taka sytuacja, że ja, odkąd założyliśmy muzeum, to przez 6 lat nie byłem na żadnej imprezie. W ubiegłym roku zaczęliśmy z Frabim się poruszać, tak powiem, po jakichś tam imprezach się gdzieś tam pojawiać, bo w końcu mamy weekendy, że możemy gdzieś jechać, bo na początku, jak mówiłem, tak powiem, poza chyba ekranem, poza anteną, to na początku żeśmy po prostu te weekendy w muzeum spędzali. Natomiast pewnie widzieliście MFX-a, bo MFX ma tą akurat przyjemność, że jego Agnieszka zajmuje się zawodowo handlem rzeczami na takich retro imprezach, także MFX, tak powiem, chce czy nie chce, na imprezy musi jeździć i dzięki temu ma bardzo bogate życie imprezowe.
Nie, właśnie widziałem Frabiego, bo Frabi. spał w tym samym hotelu, tak. co ja z żoną. To być może też był Frabi, bo właśnie Frabi też, ja też zaczęliśmy się ruszać, no ale to musi nam po prostu wolny weekend wypaść. A że tak się zajmujemy tym retro w ciągu tygodnia, tak mówiłem, ja retro całym jak gdyby tym YouTube'em, no to weekendy staram się jak gdyby zostawiać już poza retro, z rzadka mi się gdzieś tam uda wyrwać. Rok temu, to już właściwie tak, rok temu pojechałem na Pixel Heaven po takiej dłuższej przerwie, to się okazało takim totalnym kolapsem. W tym roku na szczęście nie pojechałem, ale to mówicie, kiedy wyjdzie ten cała ta nasza rozmowa, gdzieś tam przed świętami, przed Nowym Rokiem. No myślę, że przed świętami. Za tydzień. No to... Piątek, ale sobota. Tak, mogę wam powiedzieć, że jako, że my nie możemy jeździć za bardzo, no to robimy imprezę we Wrocławiu. Własną imprezę Games and Vintage Days Wrocław. 10-12 października. To będzie impreza, że tak powiem, no i pokazy sprzętu, i giełda, jakiś handel, i jakieś tam prelekcje, bo zdecydowaliśmy, że dawno już imprez nie robiliśmy. Ja w ostatnie 2 lata znowu zacząłem z retrogranią się pokazywać u kolegów, z którymi robiłem imprezy, tak powiem, przed wieloma latami. No i zaprosili, czy bym nie chciał tam właśnie zrobić razem z nimi wspólnie takiej dużej imprezy. To będzie impreza łączona. Ja będziemy mieć, że tak powiem, dla siebie jedną halę, jakieś 1000-1200 metrów i to będzie nasza hala, a obok będzie hala kolegów z targu Newcon, targu hobbystyczno-japońskiego, który też się tam odbywa od 2008 roku. Jeszcze wcześniej, na początku jeszcze w ogóle był konwent, ten konwent, który w ogóle ja go zakładałem, ale to już nasze drogi się rozeszły, ale znowu wspólnie po 2 latach takiej współpracy miękkiej postanowiliśmy coś zrobić fajnego. Już widzę, że Remik zapisał datę w zeszycie. Tak, zapisałem, widziałeś. Czyli, kochani, zapraszamy na Grants Vintage Games od chłopaków z Retrogradu. 10-12 przesadziłem trochę, bo to ma tylko 2 dni, więc to jest weekend. To będzie... 11. No cóż, niestety. Ja zawsze robiłem... Doprecyzujemy. 11-12. Ja zawsze robiłem imprezy 3-dniowe, a te targi są 2-dniowe, także 11-12 bez 10. A ja jeszcze może dopytam w takim razie, no bo Brzeg, Wrocław to w sumie miasta od siebie nieodległe, czy w ogóle współpracujecie tam z chłopakami z Retrosfery? Nie wiem, wypożyczyliście im kiedyś jakiś sprzęt na ich... No Andrzej mi jeszcze nie oddał mojego Spectruma Sisypha, ale to nie jest tak źle, bo ja mu przez pół roku nie oddawałem jakichś tam konsol mini Segi. Nie, no wysyłamy między sobą ciągle sprzęty, one krążą w jedną i drugą stronę. Okej. Ostatnie z mojej puli pytań. Jak sądzisz, czy moda na sprzęty retro dalej jest jakby na fali wznoszącej, czy też zainteresowanie tym tematem już spada? Nie wiem, jak to wygląda u ciebie, nie wiem, po ruchu na kanale, po ruchu w muzeum i z twoich obserwacji. Trudny temat. Generalnie mam wrażenie, że na pewno się zmienia. Jeśli chodzi o kanał, to 10 lat temu widownia tego kanału była 10 lat młodsza. I z każdym rokiem istnienia kanału się przesuwał 1 rok średnia, że tak powiem, widzów. W związku z tym te osoby, które się retro interesują, oczywiście są też nowe młode, ale taki rdzeń, on już wszystko, co chciał kupić, praktycznie sobie kupił. W związku z tym wydaje mi się, że moda na kupowanie sobie oryginalnych retro sprzętów, że tak powiem, powoli, że tak powiem, się kończy. Już wszyscy się obkupili. Już chyba nawet nie jest łatwo sobie oryginalny sprzęt, tak powiem, sprzedać, jeśli ktoś chce sprzedać. Natomiast jak teraz widzimy, bardzo mocno wzrasta, tak powiem, segment emulacji i segment FPGA, który, tak powiem, w ostatnim roku, 2 latach, no to jest właściwie nowa młodość, nowy oddech takiej świeżości w tym całym naszym retro świecie. To się wszystko bardzo, bardzo rozwija. Odpukać w muzeum ewidentnie to nie widać, żeby spadało. Nie widać, żeby spadało, więc tak generalnie nie. Jeszcze się ku upadkowi nie chylimy, aczkolwiek ewidentnie jest zmiana, że tak powiem, nacisku na to, co się tam w świecie uważa teraz na topie, co jest.
Ja sobie ostatnio właśnie kupiłem FPGA, urządzenie tego Mistera, bo staniał kilkukrotnie, na szczęście. Pękła bańka tego, że Mister FPGA kosztował kilka tysięcy złotych, teraz kosztuje kilkaset. I muszę powiedzieć, że no, odkryłem ten sprzęt, no to jestem w nim no, zakochany. Naprawdę taka emulacja sprzętowa to świetna sprawa. FPGA to jest w ogóle super wyjście, ja już to wieszczyłem lata temu. Ale dobra, okej. Lecimy do kolejnego pytania, teraz z mojej strony, bo w ostatnim wywiadzie gościliśmy gości z Commoda i Amiga, czyli takiej reinkarnacji twojego ulubionego czasopisma poniekąd, Commodore Amiga. No i oni stwierdzili, że 70% to jednak jest Commodore, reszta to Amiga. Jak ty do tego podchodzisz? Czy amigowcy śpią, czy nie śpią? Dlaczego taka różnica? Taki dysonans. Wydaje mi się, że to nie jest akurat wina amigowców, tylko to jest akurat fakt, że scena Commodore to jest jakiś ewenement w świecie retrokomputerów, bo ilość rzeczy, którą komodorowcy do tej pory wypuszczają, to jest no niesamowita. No właściwie nie ma miesiąca, żeby się nie pokazała jakaś nowa super gra, taka kurde, powiedzmy prawie że profesjonalna. Co kwartał, co dwa miesiące wychodzą jakieś demka, które powodują opad szczęki. Jest tego taka ilość, że to się w głowie nie mieści. Są dziesiątki, jeśli nawet nie, no setki to może przesadzam, ale dziesiątki jakichś produkcji w ciągu kilku miesięcy się generuje. No nie ma chyba drugiej innej demosceny w tym momencie, która jest tak aktywna. Spektrum jest dosyć aktywne, atarowcy tak trochę przysypiają, a amigowcy no też nie są jakoś mega aktywni, ale też nie ma z nimi jakiejś tragedii. Natomiast ja mam takie wrażenie, że amigowcy, wy jesteście tutaj wyjątkami, generalnie jakoś tak mało do ludzi wychodzą, bo sobie, no okej, PPA mamy, tak? Ale na YouTubie Amiga to generalnie głównie gry, tak? Pokazywanie gameplayów, ciągle w kółko to samo. Jesteście tutaj chlubnym Super wyjątkiem. Frog. Tak. I Cannon Fodder w kółko. Jesteście tutaj chlubnym wyjątkiem, że tak powiem, osób, które tworzą naprawdę fajny content. Bardzo mi się podobają te, takie bym powiedział, praktycznie telewizyjne w założeniu te wasze produkcje. Tak trochę wyglądają, nie wiem, przesadzam może, ale jak sondaż. Na początku jest wstęp, później jest program. Jesteś czwartą osobą, która porównała nas do sondy. Bardzo dziękuję, naprawdę. To chyba dobry komplement, co nie? Bardzo dobry, to jest po prostu, ja już dzisiaj mnie zastęp, będę gwiazdą. Będę se leżał i jestem to jest naprawdę, to jest naprawdę świetny pomysł i świeży powiew, że tak powiem, na świecie, na YouTubie retro. Taka, że tak powiem, taka konstrukcja, bardzo mi się to podoba. No ale generalnie oprócz tego, no tych, nawet jak amigowcy to są jacyś tam cisi albo siedzą na PPA, a na PPA to tam strach coś powiedzieć, tylko można czytać ewentualnie. Ja regularnie czytam PPA, każdy post na forum już od wielu lat, ale tam, żeby coś powiedzieć, to strach, prawda? To się zgadza. Tak. Znam dużo którzy nawet atarowcy są bardziej. Tak. Nie wypowiadają się tam, bo nie wiem, nie mają odwagi. Znaczy, najciekawsze dla mnie chyba było to, bo ja rzeczywiście bałem się, pamiętasz nasz chyba, to był pierwszy albo drugi odcinek i ktoś nam napisał, maniaki z PPA was zjedzą. I rzeczywiście chcieli nas zjeść, a potem nagle cisza, więc my jedziemy dalej. Wiesz, słuchajcie, niech krzyczą, konie jadą dalej. No tak, ale wiesz co, taka ciekawostka znowu, bo dosłownie, nie wiem, na godzinę przed naszym nagraniem też się jeszcze dodatkowo tam jakby chciałem przygotować i weszłem sobie na Lemon Amiga masz, ale masz też Lemon Commodore, nie? I masz tam listy wszechczasów. No i jak spojrzysz top 100 gier amigowych, to masz tam same klasyki, wiesz, z 90 lat, nic nowego i weszłem sobie na Commodore i też tam liczyłem, że będzie Piana Sisters. Same nówki sztuki. Nie, a tam nówki pierwsze, sztuki. Drugie miejsce to wszechczasów z 2022 roku produkcje. No, to... Nie zaskoczyłeś mnie, bo też to sprawdziłem. Też to sprawdziłem, no. Też byłem w szoku, ale wiesz, tak naprawdę można byłoby to po prostu uaktualnić, bo gra, którą trzymam pod jedną jakby ręką, oczywiście nie mówię o Ubeku, którego ostatnio reklamowaliśmy, ale
Nie. Jest taka gra świetna na Amigę w stylu Golden Axe. No kurczę, czemu to nie jest gdzieś tam w tym topie, nie? Ale no dobra. Ostatnie moje pytanie, bo ten odcinek, jak już wspominaliśmy, będzie wyemitowany zapewne na kilka dni przed nowym 2025 rokiem. To jest zawsze czas noworocznych postanowień. Więc jakie masz plany, cele na przyszłość, ty, tudzież muzeum, czy wasz kanał? To jak zwykle ciężkie pytanie, bo z tymi celami na przyszłość to już się nauczyłem, że generalnie nie ma co tutaj sobie wymyślać. No w tym roku właśnie 2025 chcemy wrócić do robienia tych imprez i chcemy tą imprezę we Wrocławiu zrobić, przeprowadzić to jakoś najlepiej jak będziemy umieli. Na kanale oj, no nie wiem. Ja się po prostu chcę utrzymać przynajmniej to, co się do tej pory udaje mi robić, czyli live'y i kanały. Chcę wejść bardziej w tematykę FPGA, tylko nie wiem, czy będą ludzie chętni, czy znowu się trochę nie odstraszą. Nie mam jakichś, kurde, jestem w takim wieku, że nie mam jakichś takich szalonych pomysłów. Dobrze jest, kurczę, żeby się tylko zdrowie nie popsuło i żeby był czas, żeby się retro hobby zajmować. W naszym wieku to już trzeba po prostu liczyć na to, że się nic nie popsuje. Dobra, kończ, bo kurde, my już wszyscy zaraz tutaj padniemy. Jako też osoby, które prowadzą kanał, to też tak się zastanawiamy nad jedną kwestią, bo widzę, że w ostatnim czasie robisz trochę tych shortów i czy to jest konieczność w dzisiejszych czasach i czy chcesz więcej tego robić? Czy... Generalnie to nie jest konieczność, aczkolwiek to bardzo otwiera, tak powiem, widownię. Ja te shorty, które robię, to ja po prostu tnę z tego filmu newsowego, który tam nadaję raz na 2-3 tygodnie i te shorty takie wydaje, że nie daję ich do ludzi, którzy subskrybują. Specjalnie zaznaczam, nie pokazuj subskrybentom. I dzięki temu te shorty się pokazują nie na subskrypcji, tylko pokazują się na głównej i osobom, które nie mają nic wspólnego z kanałem. I dzięki temu trafia się do nowej widowni. No dobra, to na pożegnanie dla naszych widzów, co Wielki Borg mógłby powiedzieć? Jakbym miał czegoś życzyć, że tak powiem, widzom tak szacownego amigowego podcastu, no to w końcu wyjścia tej słynnej Amigi Maxi z Retro Games Ltd., bo jest to produkt, o który ludzie się pytają praktycznie pod każdym odcinkiem. Czy kiedy wyjdzie Amiga 600? Wszyscy chcą, żeby to była 600 Maxi i czy już niedługo będzie dostępna. Także liczę na to, że ten produkt jak gdyby wniesie bardzo dużo świeżości do amigowego środowiska i że on jak gdyby pokaże może niektórym ludziom, że Amiga to jednak nie była też tylko konsola, ale też może jakiś właśnie bardziej profesjonalny komputer. Fajnie by było, jakby w tym produkcie Retro Games Ltd. Też odpaliło coś takiego, co odpala ostatnio w innych swoich maszynach, czyli nie tylko ten tryb karuzeli, ale też tryb systemu operacyjnego. I to by było świetne, gdyby właśnie można było taką Amigę odpalić od razu w jakimś workbenchu i pokazać tę Amigę z tej drugiej, mniej gamingowej strony. Raczej chyba chodziło o A500 Maxi, bo A600 Maxi to jakoś nie widzę. Będzie 600, ale okej. Mówię. Będzie 600. Ale mówię, no okej, dobra. Nie, wydaje mi się, że z punktu widzenia ekonomii będzie 600, bo 500 by się nie zmieściła na biurku, tyle plastiku nie mają tam w tej firmie. Ja tylko mogę powiedzieć, że wspomniana tutaj A600 GS, to ona tak trochę chciała wyjść pod kątem systemu, bo tam i nowa wersja Final Writera i tak dalej, ale nie ma tej obudowy amigowej, tego feelingu i przez to... Klawiatury nie ma. To nie wypaliło, chyba nikt w Polsce tego nie ma, a tu faktycznie jak ludzie tak na tą DA600 Maxi, czy 500 Maxi, czy 1200 Maxi, zobaczymy co tam będzie, to faktycznie czekają i to może zażreć. To faktycznie może zażreć. Tak, to może zażreć. No dobra, kochani, to co? Pozdrawiamy widzów, trzymajcie się, hejo. Dziękujemy za rozmowę. Cześć.